Już łażą, cholera no. Ale ty jesteś mokry, o Jezu. Siema mordy i mordeczki, z tej strony wasz Tomasz, ze mną jest Winston, który gdzieś sobie tutaj biega. To z tym mistrz. Co ja mam z tym zrobić, ty? Dobranoc. W ogóle nie ma prądu. Nic. Chyba mamy problem. Dobra, mamy trochę problem z błotkiem, na którym w ogóle nie ma trakcji. Pierwszy raz w życiu się tak wkleiłem. Ale go ładnie widać, nie? Strasznie wieje. Trzeba na to uważać w ogóle, bo to jest, słuchajcie, dno. Tak mnie ciekawiło właśnie, czemu to jest tak mało wody. A teraz są kałuże, co najwyżej. Strasznie grząsko. Jak widzicie, wody mało. Straszne błoto, nie będę dalej wchodził, bo się wkleję w to. Pies zadowolony. Właściwie to dopiero gdzieś tam zaczyna się ten prawdziwy zbiornik wodny, jeziorsko. A ja muszę myśleć, co zrobić, żeby odpalić samochód. Bo nie mamy prądu. Nie ma szans, żeby zakręcił silnik. Nie ma szans, żebyśmy odjechali. Więc trzeba pomyśleć nad jakimś planem awaryjnym. Myślę, wypić kawę, o. Może nawet zjeść śniadanie, luksusowo. Doceniam, że pada tak sobie, właściwie tylko taka mrzawka. Patrzcie, jak ładnie, na szczęście. Wracamy, bo wieje. Nie, 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 nie. No chodź. I więcej strat w sprzęcie, o. Nic, zero. Ale alarm jest. Światła były wyłączone. Na oko wszystko w porządku. Albo laweta, ale laweta tutaj nie wiedzie. Odpalenie z kabli, ale nikt normalny tutaj nie wiedzie. Albo taki powerbank, który służy jako takie narzędzie wspierające rozruch akumulatora. I tak sobie myślę, że chyba nie mam wyjścia, ale poproszę moją dziewczynę o specjalną misję w Łodzi, żeby coś takiego kupiła, naładowała i przywiozła. I to jest chyba jedyna opcja, żeby w tym akumulatorze coś się zadziało, bo tam po zdjęciu klemy nawet nie ma iskry, czy tam po założeniu. Tam jest po prostu zero prądu. Coś musiało ten prąd w nocy zeżreć. Wszystko było wyłączone, nic nie szło z samochodu. Nie mam pojęcia, co się stało. 13, mówiłem wam. No nie. Wszystko szło z innych źródeł energii. Nic nie było wpięte w zapalniczkę, nic nie było włączone, żadne radio. Palił się natomiast zegarek. I to zwróciło moją uwagę, bo on się zazwyczaj nie pali. Nie wiem. Jak widzicie, Winston ze mną empatyzuje. Cały brudny. ale bez kleszczy. No nic, coś wymyślimy.
mądry Polak po szkodzie, nie? Ale sam się sobie dziwię, że ja czegoś takiego nie mam i nigdy sobie nie kupiłem. Zastanawiam się, które to jest auto, którym ja jeżdżę w ten sposób i w którym śpię i robię sobie takie wypady. Drugie, trzecie... Jedno było z wypożyczalni, no to czwarte, no. Albo takie, którym jeżdżę, a na przykład śpię w namiocie, to piąte. I nigdy nie wpadłem na to, żeby sobie kupić ten pierdzielnik. To nie jest jakoś wybitnie tanie, bo to kosztuje chyba z 400 czy 500, taki, który ma sens i wtedy jest moc na wystartowanie silnika. Jak już wystartuje silnik, wtedy zaczyna pracować alternator, który zaczyna ładować akumulator i robi nam się takie perpetuum mobile, dopóki jedziemy, nie? Gorzej jak przestaniemy jechać albo zapomnimy i zgasimy, to wtedy jest problem. I chyba to jest jedyne rozwiązanie, które przychodzi mi do głowy. Kolejnym jest dokończenie kawy, bo pewnie będę trochę mądrzejszy. Piesek jest zadowolony, ma trawę w wodzie. Zaraz mu damy jakieś śniadanko. Oczywiście spróbuję też zadzwonić na asystens, bo bardzo możliwe, że ktoś jednak będzie w stanie przyjechać i mnie odpalić albo z kabli, albo właśnie z tego urządzenia, o którym wspominałem. Zobaczymy. Dzień dobry, Unika Asystent. Czy mogę pomóc? Dzień dobry. Ja mam tutaj problem z samochodem, mianowicie z akumulatorem. Widzi pani kościół? Tam nie wiem, czy widzicie, mamy mały kościół. Tak. Proszę pana, tak, ja organizuję naprawę na miejscu. Pomoc drogowa będzie się wcześniej oczywiście z panem kontaktowała. Wie pani co, a proszę powiedzieć orientacyjnie, ja wiem, że pani nie jest mi w stanie podać godziny, ale mniej więcej, czy mówimy o 3 godzinach, o 8 godzinach? Czy tak uśredniony czas na ten moment to jest około 1,5 godziny, ale to doprecyzuje już pomoc drogowa. Na ten moment, jeśli nie mam złych warunków na dworze, to powinno być to w granicach 1,5 godziny. Super, bardzo pani dziękuję. Dziękuję za rozmowę, do usłyszenia. Do usłyszenia. Ej, super. Bardzo sprawnie, tak jak słyszeliście, mam nadzieję, że słyszeliście. Do 1,5 godziny przekazałem jakieś takie orientacyjne namiary, no bo jesteśmy w miejscu, gdzie nie ma nic. Przy zbiorniku Jeziorsko oczywiście, no ale no to jest duży zbiornik. Myślę, że jeżeli będzie chciał mnie odpalić z tego urządzenia, to nawet nie musi tutaj się ładować przez te krzaczory. Także chyba jesteśmy uratowani. W międzyczasie sobie troszeczkę ogarnąłem szyby. Kasia. Kasia. Karczera. Karczera. Zobaczcie, ile wody. Ile wilgoci my wytwarzamy. Plus grzejnik, bo grzejnik działający na gaz, on też będzie bardzo dużo kondensował. I to nie jest ze wszystkich szyb. Także teraz sobie jeszcze ogarnę tylną, żeby się nie porobiły zacieki. Dokończę kawę. Oczywiście wieje i leje. Chciałem sobie trochę z pieskiem polatać, ale myślę, że teraz już w tym oczekiwaniu nie będziemy nic robić, żeby nie odwalić kolejnej jakiejś akcji. Muszę też pochwalić mojego kudłatego kompana psa Winstoniarza, bo jest bardzo grzeczny. On wie, że jak się mówi, żeby wejść do auta, to wchodzi do auta. No po prostu taka ewolucja nastąpiła. Bardziej na poważnie. Naprawdę jest grzeczny, słucha się. Na śniadanie będzie to, co miało być wczorajszą kolacją, ale że obiad jadłem późno, to już nie robiłem kolacji. Farfale z gorgonzolą i sosem szpinakowym. Danie liofilizowane. Nie jadłem jeszcze tej firmy, zobaczymy. Najbardziej mi się podoba, że tutaj życzą sobie 276 ml wody. Nie 300, nie 250. 276. Nawet jest szpinak, spoko. Jeszcze troszkę. Spork, spoon and fork. Pachnie bardzo smacznie. Nie wiem, czy można powiedzieć, że pachnie smacznie. Pachnie bardzo dobrze. 9 minut. Dobra, ludzkie się robi, teraz karmimy pieska. Pan już będzie do mnie jechał. Wyjdę i po prostu go tutaj podprowadzę. Mam nadzieję, że nie będzie jechał jakimś wielkim vanem, bo inaczej te krzaczory będą go trochę rysować. Siad. Dobry piesek. Chcesz śniadanko? Śniadanko? Dobra, bodźców za dużo. O. No dojadłbyś tą końcówkę, no. Smaczne, ale na pewno trzeba doprawić. Trochę soli. O, trochę za dużo. Czosnek. Naprawdę w porządku, zupełnie normalny obiad. Nie ma się co bać tych liofilizowanych posiłków.
One są bardzo fajne na tego typu okazje. Super proste do zrobienia, ciepłe i w wielu przypadkach naprawdę dobre. To też jest dobre. Jakieś przemyślenia. Pokuszę się o takie małe podsumowanie. Co pykło, co się udało, co jest do usprawnienia, co chcę robić inaczej. Na plus grzejnik. To był jego pierwszy taki prawdziwy test, gdzie podziałał dłużej niż kwadrans. Mógłby mieć odrobinkę większą moc. Liczyłem trochę na to, że 13 będzie lepiej trzymał temperaturę i prąd. Czy jednak coś zostawiłem włączonego? Wątpię. Czy akumulator jest za mały, bo pojemnościowo trochę jest za mały? Czy po prostu jest uszkodzony i czekał na okazję, żeby umrzeć i umarł? To na minus myślę, że skoro przyjedzie Assistance i nie muszę teraz ładować 500, to urządzenie do odpalania chyba zmieni po prostu akumulator na taki porządniejszy i o większej mocy. Spało się spoko, spało się wygodnie. Polecam taką konfigurację z karimatą, materacem samopompującym, śpiworem oczywiście, ale z założeniem, że coś na podłodze jest. I podłoga to jest chyba największy fail. Po wyjęciu foteli zostało trochę takich szyn różnych punktów montażowych, twardych, niefajnych, ostrych czasami krawędzi, więc moje kolana są mega czerwone po prostu, jakbym z kopalni wyszedł i zastanawiam się, gdzie on jest. Widzicie go? O Jezu, oczywiście przez krzaczory, no nie może normalnie, no. Znowu będzie trzeba kleszcze sprawdzić. A, kleszcze, oczywiście. Więc myślę, że zdejmę sobie ten dywan, który założyłem i pod ten dywan wrzucę takie, kojarzycie takie płytki na siłownię, takie miękkie puzzle, z których robicie sobie taką podłogę i chyba tak zrobię. Będzie po prostu większy komfort i też trochę większa izolacja. No i kleszcze, no zaskoczenie, kurde, 3 luty i jest dużo kleszczy, grube, tuściutkie, takie wiecie, odchowane, skurczybyki, 2 na psie, 1 na mnie. Mam nadzieję, że nic się nie wszczepiło. Oczywiście psa trzeba potem jeszcze 5 razy sprawdzić, no bo on nie usiedzi na tyłku i biega po tych wszystkich krzaczorach. Miejsce spoko. Dojazd taki sobie. To było jedno z 3 podejść, jedna z 3 dróg, którą można było się tu dostać w okolice brzegu, który jest totalnie zarośnięty też, więc odpada. Pierwsza była odsłonięta, widać byłoby z ulicy, że tu jesteśmy. Druga była zablokowana jakimiś gigantycznymi kamorami, może widzieliście to, jak byliśmy tam na samym zbiorniku, bo właściwie chodziliśmy sobie po zbiorniku, bo wody nie ma. Ta jest w porządku, czy tu warto wrócić? Myślę, że tak, na pewno w lato to może być fajnie. Korzysta z każdej okazji, żeby mi gdzieś tutaj kurde zwiać. Tylko że w lato tutaj pewnie będzie masa ludzi i jakichś wędkarzy i takich wariatów jak ja. Myślę, że mimo wszystko warto. Jadą nas ratować. W jednym z komentarzy odpowiedziałem, dlaczego nie mówię dokładnie, gdzie jestem. Otóż dlatego, że po pierwsze można sobie znaleźć miejscówki, jak się poszuka. To jest parę godzin na Google, parę godzin w samochodzie i się znajduje bez problemu. Po drugie, doświadczenia innych, chociażby też youtuberów, urbexowców i też campingowców, nie tylko w Polsce, pokazują, że gdy się to po prostu wrzuci ludziom koordynaty, to miejsce potem jest degradowane, niszczone, zaśmiecane. Czasami po prostu dosłownie niszczone jak przez jakieś dzieciaki. My tutaj takich zasięgów nie mamy i to nie jest tak, że ja powiem, patrzcie, tu jestem i tutaj się ktoś zwali zaraz, ale wolałbym się tego trzymać. No, my jesteśmy w drodze do Pana, żeby Pan nas odebrał z asfaltu. Od wczoraj człowieka nie widział. Ale groźny nie jest, także nie masz się co go bać. Ile to ma mocy? Ma uderzenia 4000 A. Jest wyładowany do zera. Ale pierwszy raz widziałem coś takiego, wskazówka poleciała poza skalę. Teraz obrotów nawet nie pokazuje. Powinno być trzymać takich 14,2, 14,4. A on za bardzo robi takie Skoki? Skoki, dobra, teraz no widzisz, No. nie powinno tutaj być 15, tak? I w ogóle go sprawdzić pod obciążeniem. Tak, To będę jechał, gasisz nie? go, Nie, absolutnie. ale według mnie on już jest koniec. Dobra. Bo on miał za mało na spoczynku. On teraz praktycznie poza tymi do jazdy dziennej nie powinien mieć O, nic, tak. co by mu pobierało. Ale to jest auto taksówkarza i on kupił ten akumulator, więc on mógł go dojeżdżać na maksa, nie? W teorii. Albo założył to, co było najtańsze. Nie? No chyba tak, no bo to jest 60, nie? Tu powinno być 70 chyba przynajmniej. Mało jest. No dobra, to ja go tak zostawiam, niech sobie jeszcze chwilę pochodzi, Nic to nie? nie da. Nie? Trzeba jechać. Bardzo Tak? dziękuję. Coś potrzebujesz ode mnie jeszcze? Jakiś dowód, coś? On już jechał. Jedziemy póki to chodzi.
Dobra, mamy trochę problem z błotkiem, na którym w ogóle nie ma trakcji. Okej, tego się nie spodziewałem. Rozmawiałem właśnie z panem, który mi pomógł wcześniej i on będzie miał też problem, żeby wjechać tutaj lawetą, długą, wielką lawetą przez taki wąski przesmyk. Zgasić go nie mogę, bo akumulator, ja pierdzielę, ale 13 jest 100%. Słuchajcie, więc plan jest taki, że panowie mnie wyciągną jakimś jeepem, czymś co ma napęd na 4 i co tak łatwo tutaj nie utknie. Okazuje się oczywiście, że moja policja nie obejmuje takiego wyciągania auta. Szczęście się skończyło, asystent z tego nie pokryje, tylko 300, więc nie ma tragedii. Ale pierwszy raz w życiu się tak wkleiłem. Nie ukrywam, trochę mi głupio, nie? Piesek ma więcej czasu na świeżym powietrzu. My się musimy przez to przebić. Najpierw akumulator, teraz wklejka. Oczywiście wklejka trochę moja wina, no ale przynajmniej jest przygoda. Do domku jedziesz, piesku. Mam nadzieję, że jedziemy do domku. Słuchajcie, bardzo fajni ludzie. I tutaj pomagało dwóch braci. Mega, naprawdę uwinęli się z obiema interwencjami w godzinę, no półtorej godziny. Biorąc pod uwagę, że nie jesteśmy w centrum miasta, także naprawdę jest super. Wracamy do domu, ocenić straty, bo straty ewidentnie są. Obrotomierz pozdrawia.